Hej, witajcie w nowym odcinku. My znajdujemy się w Grecji na kempingu Akti Recika. Przyjechaliśmy tu wczoraj, udało nam się dostać parcelę fartem. Tak naprawdę to ją wyprosiliśmy. Wczoraj pani powiedziała, że nie ma żadnych wolnych miejsc na kempingu. Przeszliśmy się z Emilą po kempingu i znaleźliśmy tutaj taki plac, a dokładnie rozchodzi się o ten plac tutaj, dookoła tego żywopłotu, przy tych drzewach i tam za przyczepą. Ale okazuje się, że to jest plac typowo przystosowany, przygotowany pod namioty. Tutaj jest na tyle wąsko, że samochodem ani przyczepą się nie wjedzie, bo przeszkadza nam ten murek z wodą. O, ten murek nam tu przeszkadza, żeby sobie wjechać. Wjazd jest tylko i wyłącznie tak jakby przez tą parcelę, ale udało nam się tu wcisnąć moverem. Za nami pani kazała zostawić jeszcze jedno miejsce przygotowane typowo pod namiot. Jakby ktoś przyjechał z namiotem, to tu jest zawsze takie awaryjne miejsce. Wczoraj wieczorem przyjechał Grek na motocyklu z namiotem, ale wcisnęła go pani tam, pod tamte drzewka. Początkowo pani powiedziała, że na tej parcelce możemy zostać tylko na jedną noc, ale potem dostała takie kulki w czekoladzie z Biedronki i możemy tu zostać na 2 noce. Także nie jest jakieś duże to miejsce, ale jest wystarczające tak naprawdę. Jedyny niewielki problem jaki jest, to to, że skrzynka z prądem jest tam za tym campervanem, więc musiałem użyć przedłużacza pierwszy raz 2 razy po 15 metrów. No a tak wygląda stanowisko Chemical Toilet. Tam jest taka dziura, do której się wlewa to, co się wlewa. Wąż z wodą bez żadnych ceregieli. Przy tym bloku sanitarnym znajduje się taki prysznic, żeby się opłukać z piasku. Jest też washing area dla psów. No i tak to wygląda. Tak wygląda budynek sanitarny. Stanowisko do zmywania naczyń, pralnia ręczna. Szału nie ma, po prostu bardzo podstawowe wyposażenie. No ale raczej byliśmy nastawieni, że nie ma się co spodziewać wysokiego standardu jadąc do Grecji. To jest bardzo fajny, ciekawy kontrast. Tu jest pick-up Volkswagen w wersji greckiej, a po drugiej stronie pick-up na niemieckich tablicach. Taki bydlak, takie maleństwo. Miejsce, w którym stoję, jest praktycznie koniec kempingu, bo tu już dalej nic nie ma, a tam do bramy wyjściowej z kempingu mamy 200 metrów. Bardzo malutki jest ten kemping. Praktycznie parcele są tylko tutaj po prawej stronie. Po lewej stronie są stanowiska osiedlone na stałe. Także tutaj po środku są te obozowiska stałych bywalców. Parceli tu jest tak naprawdę tylko kilka. A tutaj ta część to już jest tak zwany ogród, czyli stanowiska przygotowane typowo pod namiot, ale jak widzicie tutaj też upychają kampery z przyczepy, ale niby na maks 1-2 noce. Drugi budynek sanitarny znajdujący się przy recepcji, przy restauracji, przy wyjściu. Zaczniemy od prysznica. 3 stanowiska prysznicowe. Bardzo duże, obszerne kabiny. Słuchawka i tyle. Koniec wyposażenia. Samochód mamy zaparkowany zaraz przy parceli na parkingu dla osób, które przebywają w domkach i na pokojach w tym kempingu. Tu już mamy wyjście z kempingu, a dzień rozpoczynamy tradycyjnie od kawy na plaży. Tu po lewej stronie mamy malutki plac zabaw, tawernę, a po prawej stronie recepcja i koktajl bar. Zaraz po wyjściu z kempingu przechodzimy przez taką szutrową drogę i po drugiej stronie po wyjściu z kempingu jest taki prywatny beach bar należący do kempingu. Trzeba nosić takie niebieskie opaski, ale tu już widzę typowo hotelowe zasady. Już tutaj trwają rezerwacje od samego rana. Dopowiem tylko jeszcze, że obok tego beach baru w cenie kempingu mamy przydzielone 3 leżaki i parasol. I tak wygląda plaża. Jakiejś niesamowitej rewelacji nie ma, ale woda czyściutka, woda bardzo, bardzo ciepła. Nawet pomimo tego, że to jest piasek taki wymieszany ze żwirem, ta woda jest ładna, czysta, przejrzysta. Już w zasadzie wczoraj od razu po przyjeździe tylko się przebraliśmy i siedzieliśmy w morzu do wieczora. Beach bar jeszcze zamknięty, ale tutaj przy beach barze jest taki stolik. Strasznie mi się podoba klimat tego stolika i można sobie tu różnego rodzaju
napoje spożywać z takim widokiem. Przyszliśmy na obiad do tawerny przykempingowej. Przyszły już nasze pierwsze dania, przyszły cacyki, przyszła sałatka grecka, dostaliśmy jeszcze pieczywko i na dzień dobry przynieśli nam taką butelkę wody mineralnej litrową. Także próbujemy po raz pierwszy greckiej kuchni. Pierwszy raz w Grecji, pierwszy raz grecka kuchnia. Kończymy nasze pierwsze przystawki. Przyszła teraz grillowana feta z sezamem. Wygląda fajnie, polana miodem i domowe frytki. No i przyszło kolejne danie. Nareszcie talerzyki wylizane. A to jest jakaś grillowana wieprzowina z gnocchi. Ale z czym dokładnie to jeszcze nie wiem. No i wleciały jeszcze tradycyjne suwlaki na bogatą porcję. To już jesteśmy po obiadu kolacji. Kempingowi goście mają 5% rabatu w tawernie kempingowej. Po zniżce za całą naszą kolację zapłaciliśmy 60 euro. A przy okazji teraz jak już zjadłem, to się postanowiłem doszkolić, co w ogóle jadłem. A to był grillowany wieprzowy mostek z gnocchi z jakimś sosie kreteńskim z tymiankiem. Rewelka. Trochę słony ten sos serowy, ale ogólnie czad. Coś bardzo smacznego i nowe smaki. 4 km od naszego kempingu, jadąc praktycznie po plaży, po wydmach, znajduje się taka atrakcja turystyczna, do której zmierzamy. Ma tutaj być jakiś zatonięty okręt. Jedziemy go sobie zobaczyć. Ludzi tu jest mnóstwo, ludzie tu normalnie biwakują. A jak wygląda droga dojazdowa, to może Wam pokażę na powrocie, bo za bardzo byłem przejęty jadąc w tą stronę. Jadąc 4 km z tamtej strony, od strony kempingu, dojechaliśmy do tego wraku. Z tej perspektywy niewiele widać, morze się wzbudziło, bo zaczął wiać wiatr od strony morza, zrobiły się duże fale, do południa morze jest bardzo spokojne. I tak to wygląda. Dobra, wracamy sobie od tego wraku już i tak wygląda tutaj droga dojazdowa. Czasami jest trochę bardziej piaszczyście, ale tu widzę, że normalnymi osobówkami też sobie wszyscy wjeżdżają. Jedna dziewczyna się tylko zakopała w piasku, wymagała pomocy, żeby ją tam wyciągnąć z wydmy. Tutaj prowadzona jest jakaś sesja ślubna. Na tym Mercedesie kabriolecie, tam na wydmie są jakieś zdjęcia, dron tu przed chwilą latał. I wyznam Ci miłość na tej wydmie. Są miejscami takie miejsca, gdzie trzeba żywcem po piachu przejechać. Kuga to sobie nawet silnik wyłączyła, stwierdziła, że na elektryku to przejedzie. O, nawet polski samochód też tu jest. Sporo samochodów to jednak przed tą wydmą, przed tym piaskiem zostało i dalej szli sobie na nóżkach. Tam w sumie jest najłagodniej tam dalej potem. Tak, przy samym wraku jest najmniej rozjeżdżone, to jest najlepszy teren.
I tu mamy takie wertepy. Góra, dół. Góra, dół. I za chwilę pan Greg będzie mnie wyprzedzał, bo dla niego chyba za wolno, tu sobie po tym jadę. Po 3 nocach opuszczamy kemping Acti Recika. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, udało nam się przedłużyć tutaj o 1 noc. Za pobyt na tym kempingu zapłaciliśmy 169 euro. Początkowo miało to być po 80 euro za noc. Przy 3 nocach zrobiło się tam 56 z jakimś lekkim haczykiem. Wyjedziemy pomalutku, żeby tu chłopakowi nie zrobić krzywdy. Także my jedziemy szukać nowej miejscówki. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. W kolejnym odcinku zapraszamy na wycieczkę do Salonik, a my jedziemy szukać nowego miejsca.